Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na ostateczne golenie, czas na koniec serii, czas na ostatnie odpowiedzi na pytania, jakie? Co z tym progresem 500? Dokładnie tak. Co wiemy dotychczas? Dwójka nie goli, goli, tylko dla określonych golących, dla ich preferencji. Trójka, taka drapiąca, robi robotę. Czwórka, wraz ze wzrostem agresji, co robi? Dalej ciągnie przyjemność, czyli jest dobrze. Pytanie, jak dobrze jest na piątce? Pytanie, czy 5-dniowy zarost, który mamy na twarzy, zgoli nam świetnie piątka ustawienie? Przypadek? Nie sądzę. U Snowiego nie ma przypadków. Wszystko ma w życiu swój sens i czas. I rozkręcamy. Czemu? Bo zgolenie tego ma największy sens. Słuchajcie, ściągamy tutaj czapkę. Żyletka, jaka? Oczywiście, że testowa. Persona Platinum. Dokładnie tak. Przez całą serię ona idzie świetnie zbalansowana, bardzo dobre odpowiedzi nam daje, a ta jeszcze nie ma absolutnie żadnego przebiegu. Proszę bardzo, Persona Platinum Chrome. Bierzemy tutaj czapeczkę, ładujemy na tak zwany gwint. Nacięcie, trójkąt, zgadza się. Dokręcamy, dociągamy z wyczuciem. Pięknie, ładnie. Co tu mamy? Jedyneczka. Bierzemy na tak zwaną piątkę. Ty i ty w komisji nadzorczej. Tu jest weryfikacja do roboty. Słuchajcie, czym dalej? Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, które nam subskrybent, mój widz zadał, jak to jest z tym Zingarimem? Odpowiedzieliśmy. Więc odpowiadamy sobie na drugą część tego pytania, bo tam była jeszcze jedna firma. I dlatego właśnie dzisiaj bierzemy do ręki produkt mistrza mydlarstwa z Hiszpanii, dokładnie, z rynku hiszpańskiego, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, José Ramón Blanco Martínez, czyli kto? Czyli szef, właściciel i naprawdę wybitny rzemieślnik, czyli Los Jabones de Joserra. A jaka? To jest kysz. Dokładnie tak. Los Jabones de Joserra, kysz. Co to jest kysz? Spytacie. Pewnie jakieś mydło. Tak sobie tam pan wymyślił. Nie. Kysz. I jak to ktoś przyjrzy się, jeżeli chodzi o grafikę, to będzie coś wiedział. Ale jeżeli nie, to już podpowiadam. Słuchajcie, kysz to jest określony szczep, określona część gatunków tak zwanego konopi indyjskiej. Przypomnijcie sobie, albo jeżeli nie widzieliście, taki specyficzny listek. I dokładnie tutaj jest ten listek, tylko zrobiony z brzytew, czyli ostrze szlachetne, czyli nasza dziedzina tradycyjnego golenia, mimo że mój świat to są żyletki, jak to w wilczym logo. Ale za to przepiękny czarno-biały kolor, czyli perfekcja. Jedyny słuszny, najlepszy kolor, jaki właśnie czarny. Z taką gościnnością białego. Słuchajcie, co tu mamy? Kysz to jest też ta właśnie konopia indyjska, która rośnie na tak zwanej pograniczu Afganistanu, Pakistanu i Indii. Kysz to są właśnie konopie indyjskie, które nie dość, że mają ten swój sławny, relaksacyjny efekt. Ja osobiście nie gustuję i nie zamierzam, ale może ktoś lubi. Także medyczny, ale przede wszystkim też jest bardzo znana ze swojego aromatu. Właśnie ta określona część gatunków kysz bardzo ładnie pachnie. I powiem Wam szczerze, jak odkręcam to mydło, widzę ten piękny, szary, wilczy kolor. Tak, jest nieźle, naprawdę jest nieźle. Mimo że w bazie wege. Co zrobić? Ale jest na rynku też wersja tego modelu w wersji Talo. Bierzcie, nie ma na co czekać. Co nie zmienia faktu. Powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o zapach, a jest to interpretacja Black Afghano, dla tych, którzy znają, lubią lub lubują się w tak zwanych perfumach. Dla tych, którzy nie lubują się albo nie wąchali tak jak ja Black Afghano, co tu czuję? Drzewa, owszem, guajakowe, cedrowe, sandałowe, coś tam rzeczywiście jest. Ambra, piżmo, fasola tonka, delikatnie ten słodkawy gdzieś tam w tle jest, ale to nie jest słodki zapach. Przede wszystkim tu jest tak bardzo przyjemne, coś ciekawego, oryginalnego, roślinnego, nie do końca oczywistego, ale mam dziwne wrażenie, że jak ktoś w życiu się już spotkał na żywo z tym listkiem, to będzie wiedział,
o czym mówię. Powiem Wam szczerze, że mimo, że to jest baza wege i ma dużo ciekawych roślinnych, tu nawet jest olej konopny, także w środku, w bazie. Sprawdźmy, jak to jest dla mojego subskrybenta, dla Was, ale też dla mnie i dla progresa, żeby świetnie po prostu miał, mam nadzieję, podłoże do golenia tego właśnie jakże słusznego zarostu. Wyrabiamy. Jeżeli czarne klimaty, no to nie może być inaczej, żeby nie był czarny, prawie czarny, a dokładnie wilczy kolorystyką. Co? Jaki brush 24 mm, Pisofto podobny, świetny pędzelek, tani, dobry, wszystko się tu zgadza. Jeżeli czarny kolor, czarna licha, bo jeżeli jaki, to wół roboczy, już przetłoczona, tak zwane mydełko przetłoczone i lecimy. Bierzemy sobie troszkę wody, 2 razy zrzucamy, lecimy. Słuchajcie, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Czemu? Bo ja czuję zapach. To jest pierwsza kwestia. Jest dobrze, bo ostatnio, jak ktoś jeszcze nie widział, Los Jabones de Joserra, Święty Mikołaj znowu go nawiedził właśnie tym mydełkiem. Tam była wersja tallow, już była na kanale. Teraz lecimy z drugim i wydaje mi się, że nie będzie źle. Chyba zgadzacie się ze mną. Czarna łopata, tak, dawkujemy. 1, 2. Żeby było. Wszystko transparentnie. 2 łopaty od razu wrzuciłem. Niech sobie mydełko popije, niech pędzel sobie też tutaj zaczyna działać. To będzie dokładnie tak jak z Zingari Men, czyli dawkujemy powoli, bierzemy syntetyk, czyli bardzo przewidywalne pędzle. Jeżeli mydła nie znamy, jeżeli mydło jest oporne, jeżeli się uczymy dopiero wyrabiać, syntetyk jest świetną opcją. Niech każdy się goli czym lubi. Moje zdanie dokładnie takie jest. Ale tutaj znowu nie wyrobimy mydła, który wybuchnie nam po prostu z miseczki. Tutaj będzie mydło, które będzie bez najmniejszego problemu się wyrabiać. Ale powoli, ale z cierpliwością, ale z określonymi dawkami wody. Ale ono odda, tak jak Zingari oddało, tak Los Jabones na pewno odda swoją jakością. Słuchajcie, lecimy. Już się coś ciekawego robi. Dodajemy jeszcze, tym razem 1 łopatę, niepełną, na spokojnie. Z mydłami opornymi, jeżeli chodzi o kwestię, wyrabiamy na spokojnie. Nie moczymy, nie na sucho. Tutaj po prostu trzeba powoli dodawać, kręcić, dodawać, kręcić. Co nam się robi? Wilcza, szara piana. Dokładnie tak. Z takiego szarego mydełka robi się wilcza piana. Niestety nie biała, bo niestety zima w odwrocie. Nie wiem, czy zauważyliście, źle się dzieje. Słuchajcie, wiosna idzie. Co nie zmienia faktu, że ale tu bardzo dużo ludzi się cieszy. Ja średnio. Ale natura mówi ewidentnie, wiosna idzie. Wczoraj przyleciały żurawie. Tak, do Snowego przyleciały żurawie i już dzisiaj z rana o świcie. Także już o zmierzchu koncert. Każdy, kto śledzi przyrodę, wie, że żurawie jak są, a są, bo już są, może jeszcze nie w pełnej masie, jeżeli chodzi o ilość, ale już parę sztuk przyleciało. Jak zaczną dawać z rana, nie da się ich przeoczyć. Krzykliwe zwierzątka, co nie zmienia faktu, że jest to dla przyjemności. Fantastyczna sprawa, jak natura wchodzi do domu. Więc żurawie już przyleciały ewidentnie. Inne ptaki wiosenne też już zaczynają koncerty dawać. Nawet ciul jeden kret się obudził. Też już zaczyna mi tutaj bałagan robić. Także powiem szczerze, ewidentnie natura już czuje wiosnę. No i wizualnie też już niestety jest. Ale dobra, za chwilę marzec. Niech będzie. Snowy miał 2 miesiące zimy. Wzorcowej, pięknej, wyjątkowej, mroźnej, śnieżnej, białej. Takiej białej piany tu nie będzie. Jaki był puch. No ale jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. A propos czarnego koloru, bo dzisiaj takie czarne klimaty na goleniu. Nie wiem, czy widzieliście, ale przypominam. Wiosną, ile pamiętam, albo wczesnym latem. Tutaj będzie polecajka. Przegaraliśmy co? Blacklanda Blackbirda. Piękna maszynka z Ameryki, z USA tak zwanego, czyli zza oceanu. I co? I na tym filmie mówiłem, jaki naprawdę, bo trzymając ją w ręku ma się coś świetnego. Goli, rewelacyjnie goli. Pamiętacie na filmie, jak nie to sobie oglądnijcie, przypomnijcie. Nie ma sensu sobie robić zaległości. Tam się wszystko zgadza. Gdyby jeszcze tylko w czarnym kolorze. I co? I taka sytuacja. Dokładnie tak. Patrzę na socialach, a wczoraj ogłosił tak zwany producent,
Blackbird na czarno, dokładnie. Będzie czarna, piękna, smolista maszynka. Jak zobaczyłem zdjęcie, o jenny, powiem wam grubo. Przepiękna jest. Przepiękna. No i w tej głowie już chodzi pewna myśl. Ale skupmy się na Los Habones. Już tutaj się wyrabia. Ale skupmy się na progresie. 5. ustawienie. Bo on już czeka, już jest zagrzany, już chce. Powiem szczerze, już nie ma. Los Habones nie jest mistrzem wydajności, ale to tutaj chodzi o co? O właściwości. Bierzemy, słuchajcie, zarost już przygotowany. Trzeba tylko trochę wilgoci sobie na twarz nałożyć. Tak zwane podłoże lamedełka. Lecimy. Jest gęsto. Jest bardzo gęsto i bardzo przyjemnie. Powiem szczerze, Los Habones jest dokładnie znana z tego, ale Zingari dokładnie podobna jest konsystencją właśnie jeżeli chodzi o tak zwaną gęstość. Jest bardzo, ale to bardzo aromatycznie. Ten dziwny w najlepszym słowa znaczeniu zapach właśnie wydaje mi się, że ewidentnie związany z konopiami indyjskimi jest wyczuwany. Jest on przyjemny, ale przez to, że jest ubrany w te takie drzewiaste zapachy, no to powiem szczerze, ja bym go latem nie stosował, tak wam powiem. Ale jest bardzo przyjemny. Jest bardzo wyczuwalnie. Czyli tak jak lubię. Bo jak wiecie, ja lubię czuć zapach. Ja muszę wiedzieć, czym się golę. A jeżeli nie, to przynajmniej niech mydło mi odda we właściwościach. Co nie zmienia faktu, że troszeczkę wody sobie tutaj na pędzel dorzucimy, żeby dokończyć ją na twarzy. I przy okazji zarost tutaj wstępnie przygotować, zanim żyletka dokona jego żywota. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że już jest dobrze. Jest gęsto, jest treściwie, jest naprawdę śmietanowo, majonezowo, czyli tak jak być powinno, tak jak lubię. Ustka robimy, nie śpimy, to już nie ma co gadać, trzeba golić, słuchajcie, bo 5. ustawienie czeka, a zaraz też już swoją kadencję kończy na tej twarzy, bez przesady. Słuchajcie, wyciągamy sprzęt, zagrzany, no ustawienie już ewidentnie, zauważalna żyletka. Jak będzie, dowiemy się wspólnie. Lecimy. Z włosem. Co czujemy? Czyli to, co na wszystkich ustawieniach w Merkurze w progresie. Czujemy, że żyletka śmiga po twarzy. Czujemy, że robi robotę. Słyszymy ją przede wszystkim. To jest ta z tych maszynek głośniejszych. Ta, która nie śmiga niezauważana po twarzy, tylko po pierwsze ją czujesz, a po drugie ją słyszysz. Ale czy to jest coś drażliwego? To powiedz sobie sam, w zależności jak lubisz. Ja się z progresem dogaduję. Powiem szczerze, ja nawet go nie doceniałem za bardzo. Ale zawsze można zmienić zdanie. Dobrze, że na lepsze. Słuchajcie. Czy jest jakiś dramat na twarzy? Nie. Czy jest zdecydowanie? Tak. Ewidentnie czuję, że żyletka śmiga i robi robotę. Jak bardzo? Zaraz się dowiemy wspólnie. Ale nie ma tu żadnego dramatu. Nie ma tu czegoś, co dzieje się w sposób niekontrolowany, nieprzyjemny, dramatyczny. W żadnym przypadku. Wstępnie pierwsze przejście jest ok. Jeżeli chodzi o tak zwane Los Habones de Serra Kush, no jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Słuchajcie, poziom poślizgu, jakie daje to mydło, jest rewelacja. I co ciekawe, ostatnio mieliśmy bazę. Popatrzcie, widzicie? Patrzcie. Trochę wody dostało, ono zaczyna
wkurzać się na twarzy i pracować dalej. I o to nam chodzi. Głowę już goliliśmy, nie musimy sobie tutaj mydła na głowę zakładać. Nie trzeba dużo tego objętościowo mydła, żeby było przyjemnie. Nie trzeba szaleć, jeżeli chodzi. Zresztą to mydło nie pozwoli na jakieś szaleństwo. Ale to, co zostawia na skórze, jest absolutnie rewelacyjne. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tych mydeł. Osobiście w ogóle trafia w moje preferencje. Gęstość, jakość i dokładnie treściwość tej piany. I powiedzmy sobie szczerze, nie musi być potężnie dużo, nie musi nam tutaj obficie, żeby było naprawdę dobrze. A jest bardzo przyjemnie. I co? I znowu kolejny producent powiedział Snowy'emu: i co? Ty z tym talą? Proszę bardzo. Wege i co? I działa. Nie musi być talą. I rzeczywiście nie musi być. Ja uwielbiam ten magiczny, ale to bardziej psychologicznie chyba, chociaż moja skóra też lubi efekt talą, co nie zmienia faktu, że jest dobrze. Nawet próbuje nam tu bardzo ładnie zaklejać progresa, który nie daje się w poprzek. Powiem szczerze, robi progres roboty. Bez gadania. Wiadomo, efekt finalny na końcu, ale to, co już czuję to, że on naprawdę nie trzaska się w tańcu. Robi, co ma robić, robi to, co się dzieje. Co ciekawe, nadal jest przyjemnie. Nadal nie mogę powiedzieć, że golenie jest jakieś nie takie, że golenie coś tutaj dziwnego się dzieje. Jest naprawdę przyjemnie. Jedyne, co progres ma dzisiaj przerąbane, jak w ruskim czołgu, to jest to, że naprawdę klei go. Los Habones go klei. Niesamowicie go próbuje tu podklejać mydełko. Ale to w ogóle mnie nie dziwi. Czemu? Bo to mydło właśnie dokładnie takie treściwe jest. I maszynki mają bardzo dużą weryfikację umiejętności wypłukiwania się, jeżeli się golisz Los Habones. Zobaczcie, wcale długo to nie trwało, aby uzyskać bardzo, bardzo ciekawą i przyjemną konsystencję, a przede wszystkim to, co na twarzy teraz czuję, to, że progres na 5. ustawieniu nam po prostu śmiga po skórze. Nie ma tu jakiegoś dramatu. Oprócz tego, że żyletka ma świetne właściwości do pracy. Więc jeżeli lubisz gęste mydła, jeżeli lubisz mydła, które nie muszą wybuchać pianą, ale za to dają Ci świetny poślizg, bardzo duże, fajne, przyjemne właściwości na skórze przed, w trakcie i po goleniu, nie ma się co przejmować, po prostu. Patrzcie, ręka sama śmiga po twarzy. To jest właśnie Los Habones. Ręka przy samym takim rozprowadzaniu wilgoci po prostu czuje niesamowitą ilość tłustości. I to jest wizytówka właśnie tej firmy. Lecimy. Ostatnie przejście. Powiem szczerze, jak leciałem ręką po twarzy, to już widziałem, że jest naprawdę ciekawie. Czemu? Bo tu już praktycznie nic nie ma. Ale zaraz jeszcze wyciągniemy sobie z pędzla daninę. Kto by nie myślał, że może nam tutaj zażyć. Mimo, że wiadomo, wilki lubią sobie zjeść sarenkę. A mój pędzel, mydło. Ale to nie tak działa, panie kolego. Co moje, to nie twoje. Zobaczcie, ile zażar. Ciul jeden. Uzupełniamy powierzchnię ślizgu i będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Niesamowicie gęstwina taka, że głowa mała. Absolutnie uwielbiam właśnie takie mydła. I powiem szczerze, Los Habones jest mydłem totalnie kompletnym. O świetnych właściwościach. Dokładnie jak poprzedniczka w ostatnim filmie też to mi pokazała, to Los Habones też to pokazuje. Warta swoich pieniędzy firma. Ewidentnie. Słuchajcie, ostatnie przejście. Podwóz. Lecimy. Biedny ty progresie. Oj biedny.
Klejony dzisiaj jest skubany. Lecimy. Ale tu naprawdę już żyletka za dużo nie ma co wycinać. A mam dziwne wrażenie po tym, co zostawiła na 4. ustawieniu, że wytnie wszystko do 3. pokolenia. Ewidentnie. Los Habones pomaga, acz z punktu widzenia wypłukiwania nie do końca. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, konstrukcja, tak jak wam pokazywałem, te 2 głębokie, długie rynny, które są do odprowadzania urobku, mimo że pod spodem nie ma żadnych otworów, daje radę. Wystarczy przekręcić, z góry puścić strumień wody i dzieje się. I dzieje się. Na twarzy też się dzieje. Prowadząc już czuję, że jest dobrze. Ostatnio kolega mi mówił, leciutko dociśnij sobie na czubku brody i będzie dobrze. Na twoje życzenie leciutko sobie dociskam, kolego widzu mój. Jak będą czerwone kropki cieknące, o właśnie takie, to będzie na ciebie. Jeszcze tutaj. Finalnie wąs, podwłos, tu już naprawdę nie ma co i jest dobrze. Leciutkie dociśnięcie zaowocowało czym? Ciachnięciem. Czyli na tym 5. ustawieniu już nie ma co szaleć. O, dokładnie tak. Ja jestem pewny, że tam nie będzie już włoska dzisiaj, ale też jestem pewny, że żeśmy skubnęli tutaj czubek brody na tyle skutecznie, że progres nam zostawi po dzisiejszym goleniu podpis. Słuchajcie, mały red alert, jeszcze zweryfikujemy. O, tak, świetnie, po prostu to, jakie środowisko Los Habones nam daje do współpracy z żyletką, jest genialne. Bardzo przyjemny jest zapach, który cały czas się unosi, jeżeli chodzi o kwestię... O, właśnie tak. O, tak. Wszystko. Tak, ten zapach naprawdę, ten orientalny zapach, ten zapach konopi indyjskich. Takie jest moje zdanie, że tam jest po prostu w tle całkiem ciekawa kwestia związana z tą konopią, jeżeli chodzi o nuty zapachowe. I jest dobrze. Jest dobrze. Efekt jest jaki? Tafla. Jeżeli chodzi o mydełko, jest tafla. Słuchajcie, jeżeli chodzi o progresa, już wam wszystko opowiadam. Jeżeli chodzi o czubek brody, 8, tak zwany aun. Na życzenie widza zweryfikowaliśmy dociskanie progresem numer 5. Nie ma sensu. Ta żyletka jest na tyle wystawiona na tak zwane światło dzienne, na działanie skóry, że nie ma sensu jej tutaj dociskać. Ale proszę bardzo, na życzenie. Nie ma problemu. Słuchajcie, co mamy? Mamy taflę, mamy poślizg, mamy po prostu genialną powłokę. Film, to wszystko tutaj zadziałało. Ale najbardziej zadziałał progres. I powiem wam szczerze, tak, wycięte wszystko. Nie ma nic. Tak, na tym czubku brody też, oprócz kropki podpisu progresa, też nie ma nic. Pusto, naoliwione szkło, schowaśki, nawet dzisiaj praktycznie ich nie ma. Po prostu jest wyrżnięte wszystko do 3. pokolenia. Czyli jednym słowem, progres potrafi jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze przyjemniej, bo dzisiaj, przypominam, nie było problemu. Nie było to nadal cokolwiek, co można nazwać brakiem przyjemności. Cokolwiek, co by nam zabrało przyjemność z golenia. To, co tu się zadziało, jest niesamowite. Po prostu niesamowite. Wyciągnęliśmy po 4, która już naprawdę nam dała świetne golenia, świetne doznanie, 5. I co? I można jeszcze szybciej, jeszcze bardziej efektywność wyciągnąć i nadal nie tracić przyjemności z golenia. Świetna, naprawdę świetna maszynka. Moim zdaniem. Bardzo jej nie doceniałem. Tak z taką dużą rezerwą do niej podchodziłem i powiem szczerze, ma efekt wow. I co ciekawe, powiem wam szczerze, moja Black Lady, czyli 6S czarna, jako regulowana, ta druga moim zdaniem, bo to nie jest maszynka na pierwszy strzał, tak samo jak 6S czy 6C moim zdaniem nie jest maszynką na pierwsze uderzenie. Znacie moją nomenklaturę.
Pierwsza powinna być tania, delikatna, spokojna, przewidywalna, żeby Tobie pokazać, czy tradycyjne golenie jest dla Ciebie, żeby Tobie dać podłoże do praktyki, a nie już biec w jakieś ustawienia i tak dalej. Na to zawsze przyjdzie czas. Ale jako druga maszynka, gdy już wiesz, że chcesz się golić tradycyjnie, gdy jest naprawdę na Twojej drodze, już wiesz wreszcie, że plastikowa tandeta nie jest dla Ciebie, a męska jakość to jest jedyna słuszna droga, jak to taki jeden Snowy mówi, to powiem szczerze, tak. Jestem w stanie uwierzyć i naprawdę zrozumieć ludzi, którzy świetnie się dogalają progresem, którzy bardzo lubią progresa i którzy twierdzą, że progres jest lepszy od 6S czy 6C. Czy ja bym powiedział to? 6S jest w moim sercu głęboko zakorzeniona i uwielbiam to golenie, ale bo 6S nie daje Ci, czy 6C, nie daje Ci tego poczucia tej pracy żyletki na twarzy. Świetnie trzyma żyletkę i daje naprawdę wybitne golenie. Jeżeli jednak akceptujesz progresa, który jest głośniejszy, który ewidentnie wyczuwasz bardziej pracę żyletki na twarzy, to jedno co Ci powiem, da Ci świetne golenia, bo to jest super maszynka, bo to jest ikona tradycyjnego golenia, jeżeli chodzi o czas produkcji 1955 rok do dnia dzisiejszego. Jest to klasyka w najczystszym, wybitnym, wyjątkowym wydaniu, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. I co? Polecam. Naprawdę. Bo sam jestem pod niesamowitym wrażeniem tego właśnie sprzętu. Pytanie, jak się sprawi na pojedynku? Już niedługo. Ale zanim będziemy się pojedynkować, po goleniu trzeba coś nałożyć na twarz przecież, prawda? No właśnie, już sobie tu wyschło. Aun zadziałał, podpis prawie nieczytelny. Jakieś minimalne red alerty, ale dzisiaj ta żyletka była wyczuwalna, co nie zmienia faktu, że co? Że kysz aftershave. Wyciągamy Gina z Los Jabones de Serra. Słuchajcie, klasyka gatunku, szkiełko, tak zwana buteleczka apteczna. Ta sama barwa, jeżeli chodzi o kwestię kolorystyki, dokładnie tak. Nie ma mililitrów. 118, 115, no nie ma. Choćbym chciał, nie ma. Ale za to jest ciekawa rzecz. Jest mętnie, jest kryza pracująca. Lecimy. Nie jest to nic, co jest tak zwanego... Nie poglądamy sobie świata przez tą butelkę, jeżeli chodzi o gęstość tego aftershave'a i powiem szczerze, oj. Jeżeli chodzi o mydło, które miało zauważalny, przyjemny, ale zauważalny zapach, no to tutaj czujemy bezdyskusyjnie ten zapach. Powiem szczerze, jest pięknie. Tutaj właśnie jeszcze bardziej jest ten magiczny, ten moment z tyłu, Wydaje mi się, że te konopie indyjskie razem z tymi nutami oczywistymi, czyli tym drzewnymi, trochę słodkimi, orientalnymi, jest ten magiczny środek i ten środek naprawdę jest niesamowicie. To nie jest tylko drzewo, troszkę słodkości. Tutaj jest, moim zdaniem, kusz. Dokładnie tak. Tu jest ten kusz. Więc naprawdę, jeżeli chcecie coś orientalnego, coś nieoczywistego, ale nadal świetnie przyjemnego, jeżeli znasz Black Afghano, ja nie mam pojęcia, jaki to jest perfum, ale mam pojęcie, że Los Jabones de Serra kusz daje świetne golenia, świetnie pachnie. No i ten kolor. Słuchajcie, świetne golenie, dziękuję Wam bardzo. Mamy już pełen pogląd informacji, mamy już całe wszystko. Boziu, jakie to jest szkło, po prostu progres nam wyrżnął wszystko bezdyskusyjnie. Niesamowity efekt. Co ona potrafi zrobić przez tyle lat, to jest szok, po prostu szok. Mój zarost powiedział, nie będę rósł, mam to gdzieś, skoro mnie wycinasz podskórnie, nie idę w to. Na szczęście urośnie i będziemy mogli się golić dalej. Jednym słowem, zapraszam Was na pojedynek, zapraszam Was na ostateczne, że tak powiem, odpowiedzi. Bo my już o progresie wiemy wszystko, ale ja chcę znać kolejne wszystko z maszynką, która będzie... No właśnie, jaka będzie? Już na następnym odcinku, już niedługo, już Was zapraszam. Miłego popołudnia życzę. Cześć.